Witam serdecznie po raz kolejny, a dzisiaj troszeczkę taki dosyć ciekawy temat, troszeczkę z Polinezji, Melanezji. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo moi drodzy, chodzi mi głównie jakby to powiedzieć, e, test, also kwestie kodu DNA, prawda? Dlatego że rdzenna ludność Wysp Oceanu Spokojnego przechowuje geny, które pochodzą być może od wymarłego trzeciego już krewniaka Homo sapiens, a może od Anunnaków, nie wiadomo. Powiem szczerze, że mam troszeczkę takie lekkie ciarki, kiedy o tym mówię, bo wyobraźcie sobie tylko, że oprócz Neandertalczyków i Denisowian, czyli takich tajemniczych ludzi z Denisowej jaskini w górach Altaj, moglibyśmy mieć jeszcze jednego krewniaka. Do tej pory nie odkryto w ogóle jakichś śladów jego bytności, żadnych kości ani jakiegoś dorobku materialnego. O tym, że kiedykolwiek istniał, świadczyć może ślad, który został pozostawiony przez niego w DNA w ludziach zamieszkujących Melanezję, czyli wyspy na Oceanie Spokojnym, które są położone na północny wschód od Australii. No i właściwie to żyjących równolegle z nami krewniaków mogłoby być jeszcze więcej, bo niektórzy do tej grupy zaliczają jeszcze Homo florensis, czyli ludzi z Flores, choć warto w ogóle zaznaczyć, że są to jacyś tacy dalsi krewni mający wspólnego przodka z dużo starszym gatunkiem Homo erectus. No ale wróćmy sobie do naszego nieznanego gatunku, bo domieszki DNA wymarłych homonimów, moi drodzy, w materiale genetycznym współczesnego człowieka poszukiwał kiedyś Ryan Bolender, taki genetyk statystyczny z University of Texas. No wiadomo, że główna fala migracji Homo sapiens z Afryki miała miejsce pomiędzy 100 tysięcznym rokiem a 60, no może nie rokiem, ale 100 tysięcy lat a 60 tysięcy lat temu. No i ludzie ci natknęli się wówczas na populację homoninów, którzy zamieszkiwali Eurazję. Doszło w ogóle do krzyżowania się przybyszy z tubylcami, no i to jest oczywiście naturalna kolej rzeczy, bo znaleziono taką hybrydę ludzko-neandertalską. I badania genetyczne, które prowadzone były przez zespół profesora Svante Pääbo z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej Maxa Plancka w Lipsku, wykazały w ogóle, że w naszym DNA istnieje niewielka, chociaż też znacząca domieszka DNA pochodząca z neandertalczyków. No potem w ogóle naukowcy potwierdzili, że za sprawą neandertalskich genów mogliśmy być bardziej odporni na chłody, ale też stawaliśmy się podatni m.in. na niektóre choroby serca czy skóry. No jeszcze w ogóle ciekawsze są badania, które wskazują na to, że wirus HPV, który wywołuje m.in. raka szyjki macicy, pochwy czy prącia, został przeniesiony na nasz gatunek za sprawą kontaktów seksualnych z tymi neandertalczykami lub denisowianami, tak? Genetycznych śladów w ogóle innych gatunków człowieka w naszym własnym DNA praktycznie nie stwierdzono aż do, bym powiedział, teraz. Bo zespół Ryana Boldnera za pomocą modelowania komputerowego oszacował, że udział neandertalskiego DNA u Europejczyków i Chińczyków wynosi 2,8%. Większy problem mieli badacze z oszacowaniem zawartości DNA denisowian u ludzi współczesnych. U Europejczyków nie znaleźli w ogóle żadnej domieszki ich DNA, natomiast u Chińczyków wynosiła ona zaledwie 0,1%. Wątpliwości pojawiły się w ogóle w odniesieniu do populacji południowego Pacyfiku. Głównie chodzi mi tutaj o mieszkańców Melanezji, w tym wysp Salomona czy Papui Nowej Gwinei, czy też Nowej Kaledonii, bo w ich DNA odkryto aż 1,11% udział genów denisowian. Najciekawsze w ogóle jest jednak to, że oprócz tego naukowcy znaleźli u Melanezjczyków też domieszkę DNA, która jest troszeczkę podobna do tego należącego u denisowian, choć różniąca się od niego dosyć wyraźnie. No w ogóle wyglądało to na pomyłkę w badaniach, ale wyniki te zostały potwierdzone przez inny jakiś taki zespół genetyków pod kierunkiem S.K. Willerslewa z Muzeum Historii Naturalnej w Kopenhadze. No i on również znalazł w DNA Melanezjczyków i rdzennych mieszkańców Australii ślad jakiegoś nieznanego gatunku homonima. Tak naprawdę to nie wiem, do kogo należy to DNA. Być może to jakiś Homo erectus albo wymarły człowiek z wyspy Flores, który był kiedyś nazywany hobbitem. No, inni naukowcy w ogóle uważają, że może to być ślad pozostawiony przez denisowian, których właśnie zróżnicowania genetycznego jeszcze nie udało się nam zbadać, bo w
wszystko, co o nich wiemy, tak? Badacze wywnioskowali z analiz genetycznych kości jednego palca i kilku zębów, które kiedyś tam znaleźli w denisowej jaskini w górach Altaj. Równie dobrze, jak sądzą naukowcy, może to się okazać, że jest to jakaś domieszka nieznanego DNA, która pochodzi od nieodkrytego do tej pory gatunku człowieka. No, to by było nawet fascynujące. A zwolennicy UFO twierdzą w ogóle, że to są nasi zagubieni bracia Anunnaki. A co wy na ten temat myślicie? Dajcie ślad w komentarzu. Powiedzcie co i jak, co o tym myślicie. Oczywiście lajkujcie, rozsyłajcie dalej, im nas więcej, tym więcej ciekawych koncepcji będzie. Pozdrawiam serdecznie.